Jeżeli kochasz słoiki i szron, to możliwe, że ten film jest dla Ciebie. Może być stary słoik albo prosty wazonik. A co najważniejsze, całość jest szybka, prosta i po taniości. Może być wersja delikatna i romantyczna. Można olać słoiki i zrobić same serduszka. Albo tak jak ja, pójść na całość i zrobić zestaw. No to zaczynamy. Przyda się słoik na przykład po konserwowych ogóreczkach, albo wazonik do kupienia naprawdę tanio w Ikei albo w Pepco. Taśmą malarską wyznaczam granicę pokrycia wazonu szronem. A teraz szron perłowy, pędzelek gąbkowy i tapujemy. Szron nakładam, a następnie bardzo dokładnie rozprowadzam go po całej powierzchni szkła. Jeżeli nałożycie za grubo, trzeba go dokładnie rozprowadzić, bo nałożony za grubo daje brzydki efekt gryziku. No i pamiętajcie, że szron ma wyglądać naturalnie, czyli taki efekt jest ok. Nie jest idealny, bo nie musi, on ma po prostu wyglądać naturalnie. Wazonik sobie schnie, a ja zabieram się za słoik. Jeżeli macie ładną różową farbę, to oczywiście możecie ją użyć prosto ze słoiczka. Ja lubię namieszać, wtedy moje kolory są takie nieoczywiste. Po wyschnięciu farby akrylowej, podobnie jak na wazoniku, przyklejam taśmę malarską. I dokładnie w ten sam sposób jak to robiłam na wazonie, nakładam szron. Taśmę malarską trzeba ściągnąć, wszystko jedno kiedy. Szron może być suchy albo jeszcze mokry. A teraz przyda się biała konturówka i ja mam patyczek do szaszłyków, ale może być także wykałaczka. Konturówką rysuję falbanki najpiękniej jak potrafię. Idealnie równe nie są, ale jest ok, ponieważ jest to ręczna, a nie maszynowa robota. A następnie, tak jak widać na załączonym obrazku, konturówkę rozciągam patyczkiem. Pamiętajcie, że konturówka dosyć szybko wysycha i trzeba zrobić kilka falbanek, a następnie je porozciągać. Bo gdy odczekacie zbyt długo, to konturówka złapie i już nie będzie jej można w taki łatwy sposób rozciągnąć patyczkiem. A moje krzywe falbanki, z których jestem całkiem zadowolona, prezentują się tak. Na wazoniku robię je w ten sam sposób. Jeżeli macie ochotę, a ja taką ochotę mam zawsze, można dorobić kropeczki. I uważam, że w tym projekcie lepiej jest zrobić konturówką niż farbą, ponieważ konturówka daje bardzo intensywną biel. Na słoiku zrobiłam efekt emali i potrzebna jest do tego czarna farba akrylowa oraz pędzel szczecinowy. Żeby efekt emali wyglądał naturalnie, górną część słoika, także od środka, pomalowałam na różowo. Niby drobiazg, ale dzięki temu nie widać szkła i złudzenie emali jest lepsze. Jeżeli zestaw ma być naprawdę romantyczny, to koronek nigdy dosyć. Zawsze warto zapuścić żurawia do szuflady z nadzieją, że coś pasującego akurat do naszej pracy tam znajdziemy. Ale przecież w deku jest jak w życiu, czyli zapuszczamy żurawia i okazuje się, że niczego w punkt nie możemy znaleźć. Ale nie z nami takie numery, wystarczy przemalować i mamy idealnie pasującą do naszej pracy koronkę. Jeżeli coś ma być takie bardzo ekstra i na maksa romantyczne, to trzeba dorobić kwiatuszki, a najlepiej różyczki. Oczywiście można kupić gotowe, ale po co, skoro je można zrobić w kilka minut. Różyczki jak zwykle zrobiłam na bazie mojej ulubionej masy super lekkiej. Przygotowujemy płatki i kulamy środeczek. A środeczek to kuleczka albo łezka, wszystko jedno. No i teraz robimy pończuszek, czyli nasz środek oblepiamy 2 albo 3 listkami. Te pierwsze przylegają, ale już wszystkie kolejne zaczynamy wywijać na zewnątrz. Czym więcej przylepicie listków, tym większy kwiatek powstanie. A ja się staram, aby moja każda różyczka była troszkę inna. Wydaje mi się, że właśnie dzięki tej niedoskonałości stają się bliższe naszemu sercu. Są urocze i od razu widać, że ręcznie robione. Najlepsze do odbijania listków są moldy do foamiranu, ale niestety bardzo trudno je obecnie kupić. Jeżeli nie ma w sklepie, to nic nie szkodzi. Na spacerze urywamy listek i za jego pomocą robimy takie ładne żyłki. Gdy masa wyschnie, czyli mniej więcej po 2 godzinach, można pomalować różyczki. A listków wcale nie maluję, bo do tego projektu będą mi potrzebne białe. Kwiatki mają różne kształty oraz różne kolory. Kolorem wyjściowym jest ten sam róż, ale jedne są jaśniejsze, a inne ciemniejsze. Farba wyschła i mogę już wszystko zlepić w jedną całość. W różyczkach całą dolną część obcinam, żeby za bardzo nie odstawały od powierzchni, do której je przyklejam.
a kokardki przyklejam po kawałku, żeby prezentowały się lepiej i pasowały idealnie do kompozycji. Zwróćcie uwagę, że każda różyczka jest inna, ale razem tworzą bardzo sympatyczny bukiecik. Dodatkiem do słoików i wazoników będą maleńkie akrylowe serduszka. Są zrobione tą samą metodą, którą robiłam słoiki, więc nie będę się nad nimi rozwodziła. Białe oczywiście pokryte jest szronem, a fioletowe pomalowane od środka. Serduszka powstały całkiem przypadkowo, tak przy okazji, ale mam wrażenie, że zrobił się z nich całkiem sympatyczny dodatek. Dodatek jest gotowy i prezentuje się tak. A słoiki i wazoniki, czyli główną część filmu, zaprezentuję za moment. Krótka lista produktów, których używałam w tym filmie, znajduje się w opisie filmu, czyli pod wideo. Wszystkim miłośnikom słoików, a najbardziej miłośnikom szronu dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.